Zapraszam na ciąg dalszy budowy pancernika Yamato. Dzisiaj zajmę się dokończeniem prac nad wieżami, a dokładniej mostkiem dowodzenia. Zamontujemy też uzbrojenie na tej wyspowej podstawie, także całość nabierze już wstępnych kształtów. Mamy już wykonany dalmierz z radarem, ale pozostaje jeszcze dosyć dużo elementów plastikowych do umieszczenia na wieży z pomostem dowodzenia. Po kolei zatem wycinam wszystkie potrzebne części i spokojnie wszystko wklejam na swoje miejsce. Wszystkie blaszki na tej nadbudówce już są przyklejone, a więc trzeba tylko skończyć budowę według punktu 4 instrukcji głównej. Mamy do przyklejenia po prostu same części plastikowe. W górnej części wieży należy umieścić tulejkę, dzięki temu cały gotowy element z dalmierzem i radarem będzie ruchomy. Oczywiście w gotowym modelu nikt raczej nie będzie tym obracał, ale ogromna zaleta takiego rozwiązania polega na tym, że te części będzie można osobno pomalować i zamiast przyklejać, ryzykując zabrudzenie klejem, składamy wtedy, kiedy będzie to po prostu najwygodniejsze. Mostek dowodzenia można uznać za gotowy.
Przechodzimy do kolejnego punktu i tutaj czeka na nas montaż 10 stanowisk karabinów maszynowych, po 3 karabiny kalibru 25 mm w każdym. Do tego 12 stanowisk działek przeciwlotniczych 127 mm, 6 opancerzonych i 6 otwartych. Dla każdego z tych stanowisk można wkleić lufy w pozycji opuszczonej lub podniesionej. Ja montuję wszystkie w pozycji dolnej. Model ma być umieszczony na podstawce w okolicach portu, a więc takie pozycje wydają mi się sensowniejsze. Jeżeli okręt budowałbym z nastawieniem na umieszczenie go w scence przedstawiającej jakąś bitwę, to oczywiście uzbrojenie trzeba by było odpowiednio do takiej sytuacji ustawić. Poza samymi działkami do tej dużej nadbudówki wklejam jeszcze kilka elementów, m.in. wyloty wentylacyjne, które mamy na arkuszu blaszek.
Stanowiska strzeleckie lądują na swoich miejscach. W kolejnym punkcie instrukcji mamy maszt główny, który wymagał małej modyfikacji. Odcinam dwa fragmenty, zakładam, że są to jakiegoś rodzaju anteny. W zestawie Edwarda mamy te elementy odwzorowane znacznie lepiej w formie blaszek fototrawionych. Maszt sklejam teraz w całość. Do podstawy masztu przyklejam jeszcze fototrawione drzwi i kolejne zestawy działek.
Części C17 to lampy sygnałowe i ich żaluzje również znajdziemy na arkuszu blaszek. Jeszcze tylko kilka kolejnych działek i dochodzimy do momentu, w którym można w końcu przymierzyć do siebie wszystkie wykonane fragmenty modelu. Wieża dziobowa z mostkiem dowodzenia, radarem i 15-metrowym dalmierzem. Za nią znajdzie się wieża komina. Dalej mamy maszt i na końcu nadbudówkę rufową z dalmierzem mniejszym 10-metrowym. Na dzisiaj to wszystko. Mamy już jakiś postęp. Yamato zaczyna nabierać kształtów. Oczywiście nie przyklejam jeszcze teraz nadbudówki do kadłuba. Wcześniej trzeba będzie pomalować pokład. Po prostu wygodniej będzie to zrobić bez tej całej wyspy na środku. Słyszymy się zatem w kolejnej części. Pozdrawiam serdecznie, cześć.